Sąd blokuje aktywistów z Niemiec w kopalni Turów w Polsce. Europa walczy o niezależność od Chin. Gospodarka rosyjska wchodzi w tryb samozagłady. Jest 15 października 2025 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Pozdrawiam Państwa z Gdyni, gdzie niebawem rusza konferencja o wodorze w Polsce, ale zanim nastąpi ta konferencja, czas na informacje dnia. Są dane potwierdzające, że Rosja jest w trybie samozagłady. Rosja w obliczu kryzysu paliwowego każe cenom na stacjach stanąć. Rosjanie nie ujawniają danych o rynku paliw od początku inwazji, jednakże nowe szacunki pokazują, że weszła w tryb samozagłady przez naftowe sprzężenie zwrotne. Przychody Rosji ze sprzedaży ropy i produktów naftowych spadły we wrześniu do poziomu najniższego od dekady, nie licząc pandemii. To kolejny skutek dronopadu Ukrainy, czyli ataków na rafinerię oraz inne instalacje paliwowe w Rosji. Międzynarodowa Agencja Energii ocenia, że eksport produktów naftowych z Rosji spadł o 170 tysięcy baryłek dziennie do 2,4 milionów. Agencja szacuje spadek przerobu ropy na paliwa gotowe w tym kraju na 500 tysięcy baryłek dziennie. Powoduje on krajowe niedobory i spadek eksportu, tłumaczy agencja. Eksport ropy rośnie o 370 tysięcy baryłek dziennie do 5,1 miliona baryłek. To poziom najwyższy od 2023 roku przez to, że spada przerób w rafineriach i na rynku zostaje więcej baryłek. Morskie dostawy ropy rosyjskiej spadły we wrześniu o 17,1%. To także skutek spadku przerobu w rafineriach atakowanych przez Ukrainę. Dostawy przez porty na Morzu Bałtyckim spadły o 15,4%, a na Morzu Czarnym o 23,2%. Warto przypomnieć, że dronopad Ukrainy dosięgnął już portów w Primorsku na Bałtyku oraz Noworosyjska na Morzu Czarnym. To kolejny czynnik utrudniający logistykę paliwową Kremla. O ile wzrost eksportu ropy dał Rosji przychody wyższe o 200 milionów dolarów we wrześniu, to spadek eksportu paliw dał obniżkę o 440 milionów dolarów. Dodatkowy czynnik to spadek cen ropy na giełdach spowodowany m.in. większą podażą z Rosji. Rosjanie zalewają i tak przepełniony rynek. Wydobycie ropy w Rosji wzrosło zaś o 170 tysięcy baryłek do 9,21 milionów. Kwota wyznaczona Rosjanom w ramach porozumienia naftowego OPEC Plus o wzroście podaży wynosi 9,4 miliona. OPEC podaje inne dane i informuje o wydobyciu w Rosji sięgającym 9,321 milionów baryłek dziennie. Decyzja OPEC Plus z kwietnia 2025 roku o stopniowym podnoszeniu podaży ropy na rynku poprzez zwiększone wydobycie potęguje spadek cen ropy. Grupa OPEC Plus zwiększyła podaż na rynku w tym roku o 2,7 milionów baryłek dziennie, czyli odpowiednik 2,5% globalnego zapotrzebowania. Rosjanie zarabiają na ropie jeszcze mniej przez fakt, że muszą oferować przecenę ze względu na ryzyko sankcji. Według danych Międzynarodowej Agencji Energii przecena mieszanki rosyjskiej Urals względem Brent przekracza już $13 za baryłkę i jest największa od maja 2025 roku. To sprzężenie zwrotne zagrażające gospodarce rosyjskiej uzależnionej od sprzedaży węglowodorów, odpowiadającej za około 1/3 przychodów. Na to nakłada się wewnętrzny kryzys paliwowy. Rosyjska służba antymonopolowa rozważa wprowadzenie ceny maksymalnej paliw na stacjach w odpowiedzi na rekordy cenowe oraz lokalne niedobory. Będzie to kolejna forma subsydiów drenująca budżet. Władze rosyjskie przekonują, że kryzys jest pod kontrolą i niebawem się skończy. Dodatkowe sankcje Zachodu oraz wsparcie wysiłku zbrojnego Ukrainy mogą jednak pogorszyć sytuację. Sprawę skomentował Donald Trump, który spotka się 17 października w Białym Domu z prezydentem Wołodymyrem Zełeńskim. Tematem ma być m.in. dostawa pocisków Tomahawk, które mogłyby zwiększyć oddziaływanie ataków Ukrainy na sektor paliwowy Rosji. Cytuję: "Jestem bardzo rozczarowany, bo Władimir i ja mieliśmy bardzo dobre relacje. Prawdopodobnie nadal tak jest. Nie wiem, dlaczego on dalej toczy tę wojnę. Ta wojna była dla niego taka zła. Wchodzi w 4 lata wojnę, którą powinien wygrać w tydzień. Wkrótce będzie 4. rok, stracił 1,5 miliona żołnierzy, prawdopodobnie więcej, na pewno w rannych, bez nóg i rąk, stwierdził Trump, cytowany przez polską agencję prasową. I wiecie, oni mają teraz długie kolejki po benzynę w Rosji. Kto by mógł to przypuszczać? I nagle jego gospodarka się zawali, skwitował prezydent USA. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Flota złomu.
Mam propozycję. Nie mówmy o flocie cieni na Bałtyku. Mówmy o flocie złomu, która karmi maszynę wojenną Putina, powiedział minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski w parlamencie brytyjskim. To są stare maszyny, które nie spełniają jakichkolwiek wymogów technicznych, dodał. Trwają rozmowy o blokadzie tankowców pozwalających Rosji omijać sankcje naftowe. Aktywiści zablokowani. Sąd w Polsce odmówił udziału niemieckiej filii Greenpeace w postępowaniu koncesyjnym w sprawie kopalni węgla brunatnego Turów. Prawo geologiczne i górnicze nie pozwala organizacjom społecznym brać udziału w takich procedurach, jeśli decyzja środowiskowa została wydana po konsultacjach społecznych. Offshore do przodu. Komisje Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Klimatu i Środowiska w Senacie nie wprowadziły poprawek do ustawy offshore, czyli ustawy o promowaniu energii z morskich farm wiatrowych. Ustawa zakłada m.in. ograniczenie waloryzacji wsparcia do celu inflacyjnego Rady Polityki Pieniężnej oraz możliwość ogłoszenia aukcji interwencyjnej w 2026 roku w razie braku chętnych w 2025 roku. Drugi atom poczeka. Decyzje dotyczące drugiej elektrowni jądrowej zapadną po ocenie zapotrzebowania na energię i moc. Jest zbyt wcześnie, by mówić o konkretnej technologii czy dacie realizacji, powiedział minister energii Miłosz Motyka w Polsat News. Preferowane lokalizacje to Bełchatów oraz Konin. Teraz wieści z Europy. Gra o cel klimatyczny. Szkic konkluzji na szczyt unijny zaplanowany na 23 października wskazuje na gotowość Unii Europejskiej do przyjęcia nowego celu klimatycznego do 2040 roku. Polska, Francja i inne kraje domagają się jednak silniejszego wsparcia przemysłu energochłonnego. Sceptycy walczą o modyfikację mechanizmu CBAM oraz opóźnienie odejścia od nowych silników spalinowych względem sugerowanego 2035 roku. Razem o Chinach. Komisarz unijny do spraw handlu Marosz Szefczowicz wezwał kraje G7 do wspólnej reakcji na ograniczenie eksportu metali ziem rzadkich z Chin. Podał, że Chińczycy odrzucają około połowę wniosków o zakup tych pierwiastków i wymagają wrażliwych danych o liniach produkcyjnych i klientach. Szefczowicz wystąpił po Radzie Ministrów Unijnych do spraw handlu. Wsparcie z LNG w tle. Sekretarz handlu USA Scott Bessent przyjął delegację ukraińską w Waszyngtonie. Zapewnił premier Julię Swyrydenko o zaangażowaniu w odbudowę gospodarki Ukrainy poprzez wspólny fundusz inwestycyjny oraz działania na rzecz wzmocnienia sankcji G7 na kraje trzecie kupujące ropę z Rosji. Ukraina rozmawia między innymi o dostawach LNG potrzebnych po uderzeniach rosyjskich w infrastrukturę gazową. Baterie dla Europy z Bałkanów. Inicjatywa Komisji Europejskiej o nazwie Global Gateway pozwoliła wesprzeć serbski projekt fabryki baterii w firmie 11S. Unia zainwestuje 700 milionów euro w fabrykę, która da około 1000 miejsc pracy i zwiększy dostęp Europy do łańcucha dostaw zdominowanego dotąd przez Chiny. Komisja wsparła też instalacje hybrydowe OZE w Czarnogórze, Tropoja i Monteczewo. Jeszcze wieści ze świata. Dronem w stację. Według władz regionalnych drony ukraińskie uderzyły w podstację elektroenergetyczną 500 kV Arzamskaja koło Niżnego Nowogrodu w Rosji. Doszło do pożaru i zniszczenia 2 transformatorów. Zasilała ona pobliski rurociąg naftowy, instalacje Gazpromu i linie kolejowe. Nastąpił blackout. Podstacja znajduje się prawie 800 km od granicy Ukrainy. Opór na morzu. USA i Arabia Saudyjska opowiedziały się przeciwko jakimkolwiek obciążeniom ich statków z tytułu emisji gazów cieplarnianych na początku obrad Międzynarodowej Organizacji Morskiej ONZ. Unia Europejska opowiada się za wprowadzeniem RAP Net Zero, czyli globalnego obciążenia emisji z sektora transportu morskiego. Głosowanie ma nastąpić w nadchodzących dniach i wymaga 2/3 głosów za do przeforsowania regulacji. Dramat Esmeraldy. Administracja USA zablokowała projekt Esmeralda 7 w Nevadzie, mający dać 6,2 GW mocy energetyki słonecznej. To konglomerat kilku przedsięwzięć dopuszczony do procedury pozwoleniowej za czasów Joe Bidena, który może teraz zostać podzielony na kilka mniejszych projektów. Decyzja jest krytykowana przez niektórych republikanów, bo te panele miały zasilać nowe centra danych w okolicy. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.